Agnieszka here will be helping us with the mocap. Okay, you can get into the scene, I suppose. That's how we set up a scene for recording like a set of the work animations for Witcher. Can you please sit on the chair, stop fooling around? No, of course you can fool around on the chair as well. Yeah, watch out for the chair. Let's create some sequence. It should work, hopefully. Ready? Steady, go. We sometimes take different people from around the company when we for example, record like a normal behavior of normal people. We don't always need an actual actor. Can you go crazy now? Like move the chair to the... Okay, and do T-pose and stop. So it's mainly cutscenes and the combat. The first thing that we were using this room was a combat. I can show you the references that we recorded. It should be interesting for you to see. We have this sword master that records all the movements for Geralt. He's with us since Witcher 1, because he's too good to not do it with him. We're just sitting and designing the movements, then he goes home. Keep practicing the movements that we want to make them perfect. The biggest improvement visually comparing to Witcher 2 is that he's going to have a bunch of different poses that he can finish attacks in. So, for example, when he finishes attack with the sword on the left side, he won't be just getting back to the idle pose, but he'll just stay there. I want the player to feel like Witcher is special, like he's a mutant. Witcher fights not like an ordinary soldier, he's more like dancing, his movements are extraordinary, they're different. So what I want to do here, I'll be focusing a lot on making the NPCs fight like they actually fought in the medieval times. And we actually have two guys in the studio that are specialized in that. And Witcher will be doing all the crazy movie-like stuff. So you'll get this feeling that they attack you like kind of properly, but then Witcher starts doing all the flips and pirouettes and yeah. In Witcher 2, there was a limit for number of animations that can be played at once. Because we will have stronger hardware, there will be possibility of more animations playing at the same time. So what I want to achieve is the effect that you won't be able to see any loops. I want all characters to look more organic, more natural. Siedem czy 8? 8. Spoko, udało się.
Modne wdzianko. Fryzura na Wiedźmina. I don't know if this will help better. Naprawdę będę to zakładać? Really? Nobody looks good in mocap suits. Tak, nikt już nie wygląda. W tym oto magicznym wdzianku zamienia się w Ciri. I'm just gonna take the liberty of just attaching these, so don't mind me. Zapowiada się wesoło. O, trochę jest przy tym zachodu. Okay, this is gonna be a little bit of a problem because it's gonna cover. Czuję się jak u lekarza. So sometimes these are actually handmade because there's not enough good machinery. All right, and you should be able to see yourself move, so go ahead. Jak ja układam stół? So the idea here is that I'm going to die somehow from here. So how do we do this? Do I maybe step in like this and she can come underneath like that, and then maybe I miss and she maybe. Hey, if you wanna stab my balls, that's fine, but you need to kill me, not. To wszystko naprawdę nie jest takie proste. Musieliśmy ubrać specjalne wdzianka, obkleić się znacznikami, poćwiczyć sekwencję ruchów. Kupa była z tym roboty, ale mam nadzieję, że efekt będzie tego warty. Strzeżcie się, King jest PlayStation, bo nie znacie dnia ani godziny. Mecha, czyli po prostu rób tak, a nie, wtedy stoję będzie odpadał. On będzie wtedy robił tak. Use the rope. I think it would be better because the thing is I won't have any momentum going back. You could go back a little bit. Gamers, I'm John Mamaya, CD Projekt Red. Today we're going behind the scenes to show you some of the development on The Witcher 3. So come with me. All right, come this way. We're going to check out the dialogue room and the character team. So my main focus is to work on the character faces to make sure that every single character from almost 90 main characters and 2000 secondary and background characters has the same good quality of the mimic system. Hi, I'm Bill Daly. I'm a secondary lead on The Witcher 3. We've implemented NVIDIA's Hairworks technology. The Hairworks allows us to modify the density, the clumpiness, the shape, the waviness of the hairs. In that sense, we spent quite a bit of time making sure that our main character's Geralt's hair looks great with Hairworks. And the other example would be this bear, which is basically a huge amount of fur moving, and you can really see all that fur simulated on the bear, and it moves so natural. Hello, my name is Edward. Mainly I work on character controls and camera, so I work mostly on Geralt. And one of the great things of the game, as you probably know, is like the extreme detail in everything. Apex Destruction allows us to create more dynamic environments, hidden treasures. You can interact with it.
that's what you like to destroy, that you can do it. This guy's name is Michael Stats. I'm an art producer. We're building the world of The Witcher, lighting it, giving it the right atmosphere, and adding visual effects to the world. From the very beginning, we've been working together with NVIDIA. NVIDIA has a lot of new ideas that enhance the game's experience. So it's a real pleasure to show you guys around the studio today and introduce you to some of our developers on the team. I can tell you myself that I'm really excited about the game on PC. It's really going to blow minds. That's all I got to say. Got to get back to work and see you soon. My name is Balázs and I'm a gamer. My name is Krzysztof and I'm a gamer. I'm Łukasz and I'm PC gamer. You're insolent because you believe I cannot afford to hurt you. Can you explain this? Are you my foe? Yeah. Yeah, that one here. This is my first video game that I have performed in. It's a whole new world for me. It's quite exciting, actually. I shall say this once. Stop. My character he's a very, very powerful man. Probably the most powerful man. And as such, he doesn't need to throw his weight around. He's a man of few words. The words he speaks speak volumes. And he's ruthless. He's ruthless because he has to be. My patience has its limits. Do not test them. She's in danger. You must find her. And when I do, what then? I shall give her what she deserves. The whole rise in the popularity of fantasy now, it's quite extraordinary, really. It's no longer the realm of children's entertainment. It is real. So the whole thing now appeals to quite discerning adults because the special effects are so real. The worlds that are created are so believable, but it also employs the most wonderful cinematic techniques. What I saw of video games 10 years ago, I mean, that's like a whole other world. Never go in a sauna again, as long as I live. Other than that, I think I'm fine. You saved my life. How can I thank you?
tak wielkiej gry, jaką jest Wiedźmin 3, było nie lada wyzwaniem. Do jego realizacji postanowiliśmy zaangażować oczywiście najlepszych muzyków. Tematy przewodnie do Wiedźmina nagrała Brandenburska Orkiestra Symfoniczna we Frankfurcie pod dyrekcją Bernta Ruffa. W Polsce zaś nawiązaliśmy współpracę z niesamowicie utalentowanymi muzykami folkowymi, ekspertami w swojej dziedzinie, którzy najlepiej wiedzą, czym jest folk i jak go grać tak, żeby brzmiał prawdziwie. Tych dźwięków nie da się wykrzesać ze współczesnych instrumentów, stąd też w projekcie udział grupy Percival czy Roberta Jaworskiego, multiinstrumentalisty zespołu Żywiołak, który nagrał dla nas partie lutni, liry korbowej, fidli renesansowych i gęśli gdańskich. Mieliśmy pierwsze nagrania z Percivalem. Podszedłem do tego w absolutnie akademicki sposób, to znaczy przygotowałem sobie nuty, scenariusz sesji, tabele z tempami, no wszystko po prostu tak, jak to się powinno książkowo odbywać, a tymczasem spotkałem się z ludźmi, gdzie dopiero w trakcie nagrań się dowiedziałem, że to są samoucy, którzy no, niekoniecznie muszą znać nuty. Tylko Kasia z Percivala jest po szkole muzycznej, reszta totalnie sama uczyła się gry na instrumentach, co z jednej strony wzbudziło mój ogromny szacunek, bo jednak jest to niemałe osiągnięcie, ale z drugiej strony też wprawiło mnie w spore przerażenie, no bo jak ja się teraz z nimi dogadam. Coś mnie olśniło i stwierdziłem, dobra, czas wyrzucić papiery za okno. Zróbmy to zupełnie inaczej. Wyglądało to mniej więcej tak, że powiedziałem na przykład Mikołajowi, bierz sas i teraz graj mi na przykład to, ty weź ten instrument, ty zrób to, a ty zrób to i teraz zróbmy z tego podstawę i zobaczymy, co się będzie działo i gdzie nas to dalej zabierze. Wszystko w punkt jest. No i okazało się, że to jest ten wspólny dialekt, którego nam brakowało. Momentalnie prace ruszyły z kopyta. Okazało się, że muzycznie potrafimy się świetnie zrozumieć, że nadajemy na tych samych falach i że kręci nas w muzyce dokładnie to samo. Bardzo duża ilość materiałów w Wiedźminie 3 to jest tak naprawdę właśnie efekt improwizacji. My mieliśmy ze sobą kilka dni, gdzie byliśmy zamknięci w 4 ścianach po paręnaście godzin dziennie. Byliśmy otoczeni instrumentami, mikrofonami i po prostu zachowywaliśmy się jak dzieciaki w lunaparku. Robiliśmy różne dziwadła i z tego tak naprawdę na bieżąco powstawała muzyka. Rola dźwięków ambientowych jest bardzo ważna, ponieważ tworzą one tło i takie spoiwo dla wszystkich innych dźwięków, ale również nadają wiarygodności światu i sprawiają, że zaczyna on oddychać, żyć. Tu każdy niuans ma znaczenie. Zmiana pogody sprawia, że natura natychmiast brzmi inaczej. Przy silnym wietrze lub burzy milkną zwierzęta, inaczej szumią drzewa, inaczej brzmi nurt rzeki. Naszym głównym celem było to, żeby osiągnąć jak najbardziej naturalny i jak najbardziej organiczny dźwięk. Grunwald był dla nas fantastyczną okazją, aby nagrać i sprawdzić, jak na żywo w terenie, w naturalnych warunkach brzmią elementy średniowiecznego uzbrojenia. Odgłosy zbroi, czy to odgłosy ludzi chodzących, czy to odgłosy kowali. Odgłosy strzelania z łuku.
odgłosy nawet bohurtów. Tego się praktycznie nie dostanie w bibliotekach, więc pojechaliśmy po to, żeby uzupełnić zapasy. To musi być taki dźwięk, w którym gracz zamyka oczy i on od razu wie, co się dzieje na ekranie. Nawet nie musi patrzeć. To musi być tak charakterystyczne. Co mięcho, uderzenie, cięcie, wszystko, to musi być pokazane dźwiękowo. To musi być brutalne, brudne, tak żeby gracz poczuł aż ciary na cały plecach. Potrzebowaliśmy postprocesu pod rycerzy i pod głosy rycerzy, więc stwierdziliśmy, że nie będziemy robili tego klasycznie equalizerami i normalnym postprocesem, tylko nagramy po prostu dany szum wkładając na głośnik hełm. Tam się pięknie wszystko rezonuje, rozchodzi. Część dźwięków była nagrana w naturze, ale również bardzo dużo, szczególnie detali, było nagranych u nas w studiu. Pozwoliło to nam uzyskać brzmienie dokładnie takie, jakiego potrzebowaliśmy. First of all, we need to start out with some basic attacks. So we need attacks for left foot and right forward. Fine. So if we start off with left foot forward, sword over on the right, just single attacks going forwards. Okay. Just get a bit more intensity in there, a bit more aggression. Stop! No, again. You see the second part of the combo. Still feels a little bit feminine. So it's going to be combo with kidney sign. Yeah. Okay, so T first. Let's push it forward more. I mean, more force to come right through the pose as it comes out. Okay. Like, it's really crazy. It was good. The middle is just feeling a little bit at the moment. We've got